Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego poradnika odnośnie gry Medieval Dynasty. Tym razem opowiem wam o jak najlepszym rozbudowaniu wioski, co warto budować, co nie, gdzie wyposażać ludzi, gdzie nie. Dodatkowo powiem bardzo dużo rzeczy o rolnicy, o produkcji, o polach, w sumie w miarę o wszystkim, czym się da. Z takich najważniejszych informacji będzie naprawdę bardzo dużo. Jeśli jesteś osobą początkującą, zobacz sobie materiał do końca, ale możesz sobie go podawkować, na przykład zobaczyć sobie jedną część, drugą część. Też postaram się napisać jakieś odnośnie czasowych limitów części, żeby było można sobie to jakoś ładnie przedzielić, bo jeśli ktoś jest zaawansowany, albo szuka jakiejś konkretnej informacji, no to będzie miał po prostu to odrębnione. Jedyne czego się tutaj nie dowiesz, jeśli chodzi o umiejętności, tam będzie bardzo mało o tym powiedziane, delikatnie będzie wspomniane i dodatkowo odnośnie rekrutacji, ale dowiesz się też odnośnie zadowolenia ludzi, jak pozyskać te zadowolenie ludzi, jakie domy najlepiej budować, dlaczego, jak je dekorować. Dodatkowo będzie bardzo dużo innych informacji, ale to już musisz sobie samemu zobaczyć, ocenić, bo poradnik jest dosyć potężny, bardzo dużo informacji. W sumie prawie cała ogromna wiedza moja odnośnie Medieval Dynasty, a jest ona dosyć spora. Jeśli będziesz potrzebować poradnika odnośnie umiejętności rekrutacji ludzi, są takie osobne. Ewentualnie jakichś konkretnych rzeczy to wyszukaj u mnie na kanale, na pewno znajdziesz, bo są w sumie filmiki odnośnie, czy tam poradniki odnośnie wszystkiego, oprócz tak naprawdę automatyzacji jakiejś produkcji. Zapraszam do oglądania i dzięki za oglądanie. Jeśli oczywiście obejrzałeś, daj też znać odnośnie komentarza, zostaw lajka, suba, jeśli Ci się mega podobało i zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o początkowe budynki, musisz zbudować tak naprawdę początkowy dom, czyli mały, prosty dom dla siebie, ewentualnie potem do jakichś tam 2-3 osadników. I co najlepiej jest zrobić, żeby też szybciej budować i dużo tych materiałów utrzymywać. Kolejnym budynkiem, który musisz zbudować, jest to tak naprawdę drewutnia. Co nam daje drewutnia? Drewutnia daje nam deski, kłody, opał, czyli w sumie wszystko takie najbardziej niezbędne, nie dość, że do budowania i tak samo do przetrwania, jeśli chodzi o osadników. Drewutnia zaoszczędza nam najwięcej czasu, bo samo chodzenie, wycinanie drzew, no tak naprawdę kłody są dosyć ciężkie, więc jeśli chciałbyś zbudować dom, no to tak około 30 kłód gdzieś tam potrzebujesz na początku, czy tam 20. Zależy też od jakości tego domu. Dom też możesz zbudować w 3 jakościach, to jest taki dodatkowy tip. Jeśli chodzi o domy, jeśli zbudujesz sobie mały, prosty dom, możesz tutaj trzymać na przykład 3 osoby razem. Potem prosty i dom już się różnią tylko tym, że mamy 4 osoby i jest on większy, czy możemy dać też więcej dekoracji. I co ważne, jeśli masz coraz bardziej ocieplony dom, coraz lepszych materiałów zrobione, wtedy ludzie są bardziej też zadowoleni. Jeśli chodzi o ciebie, no to tobie niezależnie jaki dom sobie zrobisz, to na początku dla ciebie to nie ma żadnego znaczenia. Tak, dla jasności, żebyś też przy okazji wiedział, jeśli jesteś początkującym, no to zawsze ta wiedza się może przydać, a dla osób takich powiedzmy troszkę za początkujących, a trochę zaawansowanych też, bo niektórzy też nie wiedzą o tym, z tego co zauważyłem, więc też warto się na tę chwilę nachylić. Jeśli zbudowaliśmy drewutnię, możemy sobie na przykład przygotować 1-2 drewutnie, jeszcze nie mając pracowników, bo po pierwsze wbijemy też sobie poziom budownictwa, a to jest dosyć dobre dla nas, bo wtedy odblokujemy też kolejne budynki. No a to jest jedno z najważniejszych rzeczy, bo budowanie to jest bardzo dużo czasu na to poświęcamy i bardzo jest ważne. Tym bardziej, że im wyższy poziom budownictwa, tym lepsze budynki i na przykład więcej pracowników też może pracować, więc też musisz zwracać na to uwagę, jeśli sobie wejdziesz w wydobycie, na przykład drewutnia 1, drewutnia 2, różni się tak naprawdę tylko tym, że mamy jedną osobę więcej do zatrudnienia, czyli możemy tam 2 osoby wtedy wrzucić, więc to jest też ważne. Czyli jeśli zbudowałeś 2 domy, zbudowałeś sobie drewutnię przykładowo, kolejnym krokiem to tak naprawdę jest zbudowanie sobie magazynu na przykład żywności i zasobów. Co trzymamy w magazynie zasobów? W magazynie zasobów trzymamy w sumie wszystko, już Ci pokażę dlaczego. Tutaj trzymamy tak naprawdę wszystkie narzędzia, bo też pracownicy wtedy sobie pobierają stąd narzędzia, nie musisz chodzić do drewutni i im tego zanosić. Oni po prostu sobie wszystko będą tutaj pobierać. Jakieś tam noże, nie noże, łopaty, kilofy. I dodatkowo co oni będą stąd pobierać, to jest tak naprawdę opał. Gdzie ja ten opał tutaj mam. O, chyba w drugą stronę i będzie tak samo pobierał on opał. Dodatkowo, jeśli jesteśmy przy magazynach, to ja Ci pokażę jedną ważną rzecz. Tutaj masz coś takiego na zarządzaniu na ostatniej tabelce, kontrola potrzeb ludzi. O co tutaj chodzi? Tutaj masz 3 tak naprawdę tabele, czyli żywność, woda, opał, czyli to jest to, co ludzie potrzebują, a tutaj w nawiasie masz tyle, ile zużywają danej pory roku
i w ciągu jednego dnia. Pamiętaj, to nie jest na całą porę roku, tylko na jeden dzień, więc to musisz pilnować, żeby tu było dosyć dobrze. Musisz sobie pokalkulować, jeśli grasz na 3 dni, to razy 3 musisz sobie to pomnożyć i trzymasz wystarczająco zasobów. Jeśli nie będziesz mieć zasobów, oni będą po prostu mniej zadowoleni, albo po prostu odejdą z wioski, więc na to warto zwrócić uwagę. Dla osób początkujących to na pewno będzie przydatne, dla osób zaawansowanych nuda, no ale trudno, przeżyjecie tam te parę sekund. Jeśli chodzi jeszcze o jedną ważną rzecz przy magazynach, zasoby żywności, zasoby wody i zasoby drewna. Jeśli tutaj masz wszystko włączone na zielono i nie masz tych rzeczy wyłączonych, to automatycznie jeśli posiadasz na przykład w magazynie żywności żywność, czy tam wodę i tego nie wyłączysz, to automatycznie oni będą to zjadać. Jest tu tak naprawdę priorytet ustawiony, przykładowo tutaj, i będą po kolei od najlepszego jedzenia do najgorszego. Nawet będą zgnilizny jeść, jeśli im pozwolisz. Więc musisz na pewno zwrócić na to uwagę. Tak samo woda. A co ważne jest, jeśli chodzi o drewno, tutaj zostawiasz tylko drewno opałowe, no, żeby nie zużywali ci kłód czy desek, bo po pierwsze kalkulacja tego jest bardzo słaba, a poza tym zdobywanie kłód i desek, no to jest tak naprawdę podstawa drewutni, oni tak naprawdę tylko do tego istnieją, bo tak w sumie drewutnia nic więcej ci nie daje, więc musisz o tym też pamiętać. Więc jeśli zbudowałeś magazyn zasobów, to tu trzymasz narzędzia, pamiętaj, opał i ewentualnie wszystkie swoje rzeczy do na przykład rolnictwa, czy jakieś nasiona, nawóz i tym podobne. Więc to musisz też na początku od razu wybudować. I tak samo magazyn żywności, ale żeby wybudować magazyn żywności, musisz sobie zrobić parę sztuk pola i zaorać je, żeby po prostu odblokować sobie ten schemat. I tutaj trzymasz tak naprawdę jedzenie, plus oczywiście picie jakieś. No ale tak jak mówiłem, takie soki, nie soki, to im powyłączaj, żeby tego ci nie zużywali, bo to lepiej sprzedać albo wypić samemu gdzieś się schować. Najważniejszą rzecz to musisz też posiadać wiadro z wodą. Jak takie wiadro z wodą wytworzyć? Musisz iść sobie do drewutni, tam zrobić sobie deski, potem sobie lecisz do warsztatu, z desek sobie robisz tak naprawdę wiadro, czyli musisz kłody przerobić na deski, deski przerobić na wiadro i z takim wiadrem sobie lecisz do studni. Czyli studnia to jest kolejny budynek, który musisz na pewno zbudować i warto go zbudować, ale na przykład nie opłaca się tam dawać pracownika na początku. Dlaczego? Bo oni aż tyle nie piją tej wody, więc szkoda po prostu marnować tam pracownika, ale o pracownikach to ja Ci zaraz też opowiem od razu, jeśli będziemy kończyć odnośnie wszystkich budynków. Więc kolejnym budynkiem zdecydowanie jest też studnia. Więc tak naprawdę jak sobie przejdziemy na budynki, to pierwsze budynki to na pewno jakieś domy podstawowe. Jakie możesz zbudować, takie zbuduj. Jeśli możesz zbudować lepsze z kamienia, buduj z kamienia. Będziesz mieć potem po prostu roboty do przerabiania. Kolejną rzeczą to jest na pewno drewutnia, bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi jeszcze o bardzo ważne budynki, to jest chatka wydobywcza. Dlaczego? Bo tutaj otrzymujesz takie zasoby jak glina i wapno. Glina na początku Cię nie będzie interesować, bo ona będzie Cię interesować, Ty będziesz robić jakieś butelki, wina, miody, cokolwiek. Ewentualnie tylko do ocieplania budynków z drewna, czy jeśli masz zbudowane z belek, no to wtedy możesz tym ocieplać. I tak samo jeszcze masz zrobione ze strzechy, czyli z tego największego dziadostwa, no bo one wtedy mniej się psują te budynki, więc też warto zwrócić na to uwagę. Tutaj zawsze możesz sobie w wytrzymałości zobaczyć, ile zostało tego budynku, więc to jest też bardzo ważne wiedzieć o tym. Zaraz też Ci pokażę odnośnie jak się też naprawia. Najważniejsze co, musisz na początku wytwarzać wapno. Dlaczego? Bo jeśli robisz kamienne domy, które są najbardziej wytrzymałe, dodatkowo to jest ważna wiadomość, jeśli robisz mieszkańcom kamienne domy, ocieplasz te domy i automatycznie robisz im dekorację w środku, czyli przykładowo to jest całkowity najlepszy dom jaki może być, czyli przykładowo wchodzisz sobie do domku, tu mają dekoracje, możesz sobie wziąć po prostu młotek i masz coś takiego jak dekoruj. Możesz sobie tutaj dać różne dekoracje, tak samo na podłodze możesz sobie dać dekoracje. Jedynie prosty dom, a dom różni się tym, że dom jest po prostu większy, więc możesz więcej tych dekoracji ułożyć, ale z tego co wiem, na daną chwilę chyba 10 punktów zadowolenia otrzymują. Na pewno je dostają dużo do zadowolenia, jeśli mają dach zrobiony tak naprawdę z dachówek, czyli z desek. I tak samo jeśli chodzi o ocieplony dom, też dużo to daje, więc to są takie bardzo ważne rzeczy. Więc staraj się po prostu zbudować na początku jeden mały prosty dom, albo ewentualnie dwa. Jeśli odblokujesz prosty dom, no to go stawiaj i przerabiaj fundamenty na lepsze.
Jakbym ci tu na szybko mógł to pokazać, to zaraz zobaczymy. Albo zrobimy to po prostu przy polu, bo też pokażę ci, jak na przykład robić pole, co ważne z polem. To będzie taki dosyć rozbudowany poradnik, więc jeśli wytrzymywałeś do tej chwili, no to na pewno przetrwasz do końca i będziesz bardzo zadowolony z tego poradnika, bo mi osobiście, jeśli chodzi o przyspieszenie gry, rozplanowanie jest bardzo dobre, bo po prostu nie tracisz czasu na pierdoły, typu bieganie po drzewo, a na przykład sobie możesz iść zapolować, no bo to ci się bardziej opłaca. Jeśli chodzi o kolejne budynki, co warto zbudować, dla mnie na przykład osobiście nie opłaca się budować na początku chatki myśliwego. Dlaczego? On bardzo mało zdobywa. Czy to chodzi o mięso, czy to chodzi o skórę, o futra, no po prostu się tego nie opłaca. No chyba, że w ogóle nie idzie ci polowania, no to okej, warto to zbudować, więc jedynie w takiej konieczności. Jeśli chodzi też o chatkę zielarską, to jest budynek, wydaje mi też się na początku zbędny całkowicie, więc tego nie budujemy. Więc jeśli chodzi o wydobycie, no to chwilowo mamy tyle, bo jeśli chodzi o kopalnię, to jest bardzo dobry budynek, tylko tam potrzebujesz 5000 budownictwa, więc no dosyć sporo, więc tego na pewno na samym początku nie zrobisz, ale warto taką kopalnię zrobić, bo dzięki niej możesz zdobyć żelazo, w inny sposób nie możesz zdobyć żelaza, jedynie co możesz kupić u jakiegoś kupca, więc o tym też pamiętaj, też jest bardzo ważne. Więc przejdźmy teraz do rolnictwa. Jeśli chodzi o rolnictwo, zrobię zaraz małe cięcie, żeby po prostu nie tracić czasu na bieganie, a żeby po prostu pokazać wszystko co i jak najlepiej to rozplanować. I też sobie może tutaj prześpię, żeby po prostu było bardziej czytelnie. Więc dobrze, wracamy po cięciu. Pokażę Ci na początku jeszcze przed rolnictwem i opowiem jeszcze dwie rzeczy na szybko. Jeśli chodzi o budowanie, no to musisz sobie tak naprawdę wybrać równy teren. Możesz sobie też postawić różne fundamenty, jeśli chodzi o budynki. Przykładowo tutaj sobie postawisz drewniany. I o co chodzi na przykład z tym ulepszeniem domu? Bo jeśli zrobisz sobie szkielet, możesz sobie edytować dom, możesz sobie zrobić na przykład kamienny, możesz sobie zrobić drewniane, no jakie tam po prostu sobie żywnie podobasz, czyli jakie tam po prostu chcesz. Jeśli zrobisz przykładowo kamienne, no to tak naprawdę to jest jedno z najlepszych jakościowo, więc budujmy sobie tutaj na szybko dom, zrobiłem na szybkie budowanie, żeby Ci też pokazać co i jak. No zróbmy sobie przykładowo jakieś okna, nie okna, zróbmy ściany, ciach, ciach, ciach. Zróbmy jeszcze tutaj, elegancko, jeszcze tu, tutaj też. Powiem Ci, dlaczego na przykład to też zbudowałem. Tak, żeby też Ci to pokazać. Nie zbudowałem tego najlepszego domu, ten jeden mniej, nie wiem dlaczego, ale dobra. Niech już będzie takie, jakie jest. Jeśli sobie zbudowaliśmy dom, co najlepiej teraz jest zrobić tak naprawdę? Jeśli masz kamienny, tak jak mówiłem na początku, no to musisz go ocieplić z wapna, czyli dajesz sobie prawy przycisk na młotku i masz coś takiego jak na przykład naprawianie, jeśli ci na przykład budynek będzie gdzieś zepsuty, to będzie ci ściany czy tam sufit świecił na czerwono, więc wtedy będziesz wiedzieć, czy trzeba też to naprawić. Tak samo tutaj będziesz mieć pokazaną ikonkę, jeśli chodzi o naprawę. No, czy ja mam coś tutaj zepsute? O, to jest ikonka zepsucia, więc wtedy wiem, że ten budynek jest zepsuty. I sobie zobaczysz, tutaj na mapie też jest pokazane, gdzie ten budynek się może znajdować mniej więcej. Jeśli masz na przykład 10 magazynów, no to potem latać i szukać, no jest dosyć ciężko. Więc to też jest taka dosyć dobra podpowiedź. Ale wracajmy do domku. Jeśli jest kamienny, no to ocieplamy wapnem. Jeśli jest drewniany, ocieplamy zaprawą, którą robimy tak naprawdę w stodole. Tam potrzebujemy glinę plus słomę, ale też Ci to pokażę, jak podejdziemy sobie do stodoły. Czyli dodajemy po prostu ocieplenie, czyli dodaj ocieplenie. Ok, fajnie. I teraz mieszkańcy będą mieć większe zadowolenie, więc oni będą wtedy mega zadowoleni. Co Ci daje zadowolony mieszkaniec? Daje Ci to, że po pierwsze dostajesz dużo więcej zasobów, szybciej on leveluje, co daje jeszcze więcej zasobów i po prostu jest zadowolony. A zadowolony osadnik to dobry osadnik. Jeśli chodzi jeszcze tutaj właśnie o ocieplanie, czy tam dekorację i zadowolenie ludzi, możemy sobie dekorować, czyli wybieramy sobie ten slot, wybieramy ten i nakładamy jakieś różne skóry. Możemy sobie nałożyć jakieś półeczki, nie półeczki i wtedy ta osoba będzie mega zadowolona z takiego domu. I tak jak mówiłem, im będzie mieć większe zadowolenie, tym szybciej będzie pracować, szybciej będzie levelować, no i będzie dla Ciebie większym zyskiem. Jeśli chodzi o dom, no do domu możesz tak naprawdę na początku, nie wiem czy wspominałem czy nie, możesz 3 albo 4 osoby.
W najgorszym domku, najmniejszym, najprostszym, których powinnaś budować jak najmniej, zbudować 2, 3 i wszystko, już idziemy w prosty dom i potem w dom. Nie buduj po prostu dużo małych prostych domów, bo to jest też bez sensu. A poza tym jeszcze takie szybkie wtrącenie, możesz zobaczyć też mój poradnik odnośnie top 3 najlepszych miejsc, czy to jest na przykład w Piastowi, czyli w tym nowym mieście kopowym, czy tam na przykład w Starej Dolinie, tak samo też są zrobione. A są miejsca też pokazane takie, że jest dosyć spore miejsca, żeby po prostu też dużo prostego terenu, łatwo budować, nie było trzeba cudować i możesz sobie zbudować ogromną wioskę, więc też sobie warto zerknąć na ten poradnik. Dobra, jeśli chodzi o dom, to wydaje mi się, że to jest wystarczająco już dużo. Teraz przejdziemy sobie do pola. Ja sobie tutaj pozwolę rozwalić trochę tego pola. I ewentualnie jeszcze podskoczymy od razu po motykę. Dobra. Gdzie tu mamy tutaj motykę? W sumie nie będziemy musieli potrzebować motyki. Pokażę to po prostu na innej zasadzie. Jeśli chodzi o pole, przykładowo usuńmy sobie to jedno pole. Jak tutaj stawiać pole, jak budować pole, jakie pole też na początku zrobić. Wszystko Ci ładnie powiem i też powiem Ci o umieszczeniu budynków. Teraz może na szybko. Jeśli chodzi o umieszczanie budynków, czy to jest wydobycie, czy to jest łowiectwo, rolnictwo, hodowla, cokolwiek, możesz je stawiać tak naprawdę gdzie chcesz. Ja osobiście zrobiłem coś na takiej zasadzie, no trochę se tu poniszczę, ale tak ten save jest taki o. Zrobiłem sobie tak, że wszystkie zwierzęta mam tutaj, budowałem też to sobie, więc to też jest wtedy wygodniejsze. I poza tym to jest takie fajne miejsce dla rolnictwa. Drugie na przykład miejsce dla rolnictwa, czyli nie hodowla zwierząt, a pola, zrobiłem sobie na tej zasadzie, że to jest bardzo dużo miejsca, prostego powiedzmy w miarę, ale nadającego się po prostu na pole. Tam potem są dalej sady, więc tam też można sobie ładnie wtedy pobudować, więc najlepiej to jest fajnie rozplanować. Jeśli chodzi o budowanie w ogóle pola, pokażę Ci coś fajnego i niefajnego. Stajemy sobie w budynki, w rolnictwo i mamy coś takiego pole. No one się stawia tak, maksymalnie 16 na 16 kratek. I wtedy musimy, pierwsze co musimy je wykarczować. Czy bierzemy motykę, karczujemy, potem sobie dajemy nawóz, potem znowu ubijamy ten nawóz, potem dajemy sobie dane nasiono, czyli wezmę sobie worek i tą motykę, żeby Ci to też zaprezentować, będzie to po prostu bardziej takie czytelne. Ten poradnik jest bardzo duży i dla każdego coś na pewno dobrego się znajdzie. Jeśli osoba zobaczy cały poradnik, to na pewno dużo się dowie. Jeśli to jest osoba początkująca, to wydaje mi się, że dowie się nawet prawie wszystko, a na pewno ułatwi to i uprzyjemni trochę grę. Więc przejdźmy sobie teraz do motyki i do worka. Czy pierwsze co robimy? O, jeszcze weźmy trochę tego nawozu. Tak na szybko, jak już mamy tutaj. O, jest trochę nawozu jeszcze i weźmy sobie, to mamy jesień. No w jesień możemy pszenicę chyba tutaj ogarnąć. Weźmy sobie tej pszenicy trochę. Czyli pierwsze co? Karczujemy, tak jak mówiłem. No tutaj akurat jest mało to widoczne, ale powiedzmy, że wykarczowaliśmy to sobie. Kolejne co? Przechodzimy do worka. Tutaj możemy sobie przejść na pole i na sady. To jest fajnie podzielone. Sady długo rosną, bo przeważnie to jest 1,5 roku do 2, to od razu będziesz wiedzieć. I tam zbierasz oczywiście owoce w większości, albo piwo, czy taki chmiel. A tutaj mamy tak naprawdę pole, czyli masz też pokazane na przykład jakie rzeczy w jaką porę roku rosną i też kiedy będzie w miarę zbiór. Na przykład siemię lniane rośnie wiosną, a latem już jest do zbioru, jest jedna pora roku, bardzo szybko to rośnie. Na większości to już gdzieś tam mamy przeważnie po 2 pory roku. I tu masz zaznaczone też ikonkami żółte, to znaczy, że nie możesz tego, a to na przykład możesz, więc sobie to siejemy, tylko musimy jeszcze nawóz, tu też on się znajduje. Raz, dwa. I teraz już masz po prostu to zasiane, więc tu też dużo się dowiesz. Ciach, ciach. I teraz sobie, no ciachaj to, no nie chcę ciachać. No po prostu uparty, no. Dobra, i teraz sobie dajesz nasiono. No i wtedy jeśli chodzi o pszenicę, no to czekasz 2 pory roku i ona sobie urośnie i możesz sobie ją normalnie kosą ściąć, tak jak tam widzisz. Babka sobie ładnie ścina, kobitka druga też, więc dosyć fajnie. Jak te pola najlepiej rozplanować, to od razu do tego poruszymy. Możesz sobie wejść w zarządzanie, wchodzisz sobie w pola i tu też masz pokazane ile masz pól. Czyli na przykład ile też masz zasianych pól, to też jest bardzo ważne, możesz sobie wejść w te pola. Możesz tak samo wejść sobie w pole, przełożyć sobie na tą ikonkę i możesz sobie wybrać, co na przykład mają robić. Czy możesz sobie wziąć jakieś większe pole, przykładowo tutaj żyta i możesz sobie to usunąć.
tak? I możesz sobie na przykład, nie wiem, buraka tutaj zasadzić, bo masz taką chęć i wtedy rolnicy automatycznie też będą ci pracować na tym. A jeśli chodzi jeszcze o pola i o rolników, bardzo ważna rzecz jest taka, że musi się blisko znajdować chatka rolnicza, czyli szopa rolnicza, nie chatka rolnicza. Tak naprawdę szopa rolnicza wygląda tak. Jak najlepiej rozplanować pole? U mnie osobiście ona nie jest najlepiej rozplanowane z prostej przyczyny, bo jeśli te pole bym miał zbudować, to najlepiej byłoby je tak naprawdę zbudować tą szopę rolniczą po prostu gdzieś tutaj w środku. Czyli wytaczasz sobie tutaj miejsce, przykładowo gdzieś tu jest powiedzmy środek, stawiasz sobie szopę rolniczą i oni wtedy szybciej tutaj po prostu pracują i sięgają więcej pól, bo są wtedy bardziej wydajni. Jeśli sobie też wejdziesz w szopę rolniczą, przepraszam, szopę rolniczą, o tutaj, w zarządzaniu na polach, tu masz pokazaną taką ikonkę, że na przykład są mało wydajni na tych danych polach, tu są jakieś sady, tu jest jakieś pole pszenicy, bo to jest pewnie pole pszenicy te u góry tam i automatycznie oni mniej zbierają, mniej levelują, mniej szybciej to robią. I to jest jeszcze ważne, żeby rolnicy ci szybko na przykład zbierali. Możesz zrobić sobie coś takiego, że jeśli masz na przykład tutaj pole, już tylko poprawię, przykładowo tu masz pole, tak? Tu masz domy, to najlepiej jest zrobić tak, że przy polu najlepiej jest zrobić domy specjalnie dla rolników. Dlaczego? Bo oni po prostu jak wstają gdzieś tam o 8, 9, idą na te pole. Jeśli oni mają na przykład daleko do pokonania, na przykład dystans, czyli przykładowo tu jest dom, a pole jest tam, no to automatycznie on traci połowę czasu na dojście do pola, co poza tym jest mniej wydajne, nawet jak to będzie szopa rolnicza, no to jest mniej wydajne, bo jeśli chodzi o pole, to jest specyficzne, oni po prostu muszą tam zajść, dojść, czy tam jak tam zwał, tak zwał. To nie jest tak na tej zasadzie, że kuźnia pracuje na przykład tak, czy kuźnię zrobisz tutaj, czy zrobisz ją na końcu mapy, nie ma to znaczenia. Szopa rolnicza ma znaczenie, wszystkie inne budynki możesz sobie budować gdzie tam chcesz, gdzie tam popadnie. Szopa rolnicza i domy dla rolników buduj zawsze przy polu, bo to jest bardzo ważne naprawdę. Jeśli chodzi o właśnie pierwsze pole, jakie chcesz zbudować i też jakie od razu zaplanować, są tak naprawdę dla mnie 4 zasady ważnych pól. Jest to pole tak naprawdę lnu, owies, pszenica i żyto. Żyto i owies jest dlatego ważne, bo potrzebujesz do wytworzenia paszy dla zwierząt, czyli podejdziemy sobie od razu do stodoły. To będzie naprawdę bardzo wyczerpujący poradnik jak dla mnie i dla Was, więc na pewno jeśli dużo już wiedzy otrzymałeś, to zrób sobie przerwę i sobie zobaczysz później, żeby też po prostu na spokojnie to przyswoić. Tu mamy przykładowo stodołę. Im większa, tym więcej oczywiście osób może pracować. Tak samo jest na zasadzie, że im więcej punktów rolnictwa, tym lepsze rzeczy możesz zrobić. Ale w rolnictwie tam dużo tego nie ma, jedynie trochę o hodowli zwierząt, ale to będzie najwyżej następny temat, bo to będzie w kolejnym kroku, jeśli chodzi o rolnictwo. Idziemy na razie krok po kroku, czyli to, co powinieneś faktycznie budować, czy powinnaś faktycznie budować i krok po kroku będę Ci wszystko tutaj wyjaśniał. Jeśli chodzi o stodołę, co możemy zrobić w stodole? Możemy wiele rzeczy zrobić, to jest bardzo ważny budynek, więc jeśli zaczynasz robić pole, no to warto go też oczywiście zbudować, no bo będziesz musiał przerobić po prostu konkretne rzeczy. Dlaczego mówiłem owiec i żyto? No bo jeśli sobie zobaczycie, ziarno i owiec potrzebujesz, znaczy żyto i owiec potrzebujesz i słomę, żeby zrobić paszę dla zwierząt. No bez tego zwierzęta będą mniej wydajne i mogą, wydaje mi się, też umrzeć. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, ale może tak być. Zrobisz zaprawę, czyli to, co mówiłem na początku, jeśli chodzi o ocieplanie domów. Zaprawa to jest po prostu dla domów z szczechy, czyli tej najgorszej jakości, czyli z patyków i słomy na przykład. Ewentualnie po prostu do kłód, zrobione z kłody, nie z kamienia. Nawóz, czyli nawóz potrzebujesz do orania pola, czyli to jak Ci pokazałem. Jedno pole, jeden nawóz. Możesz je zrobić z gnoju, ewentualnie z gnilizny. No, gnilizna to jest po prostu jedzenie, które się zepsuło. A ewentualnie to możesz zrobić jeszcze nasiona maku. Jeśli chodzi ogólnie o nasiona, to jak je otrzymać? Jeśli sobie zbierzesz z pola, no to otrzymujesz przykładowo pszenicę i wtedy sobie przerabiasz na przykład na ziarno pszenicy plus słomę, tak samo ziarno owsa plus słomę. No w większości bardzo dużo słomy otrzymujesz, więc wtedy jeśli zbierzesz chociaż już z pierwszego pola, no to o słomę nie musisz w ogóle się martwić, bo będziesz mieć po prostu tego dużo. Co tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze ziarna.
I tutaj możemy przerobić na mąkę. To jest bardzo fajna rzecz, bo jeśli przerobimy sobie na mąkę, mąki można bardzo dużo nosić, więc można dużo iść i sprzedać. Nie musimy się jakoś ciężko tym spakować. Jeśli grasz jeszcze na udźwigu nieograniczonym, to i tak już wtedy nie ma to znaczenia. Ale to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o przerabianie na mąkę. No bo wiadomo, jeśli chodzi o mąkę, no to potem przerabiamy sobie przykładowo już na chleb, podpłomyki i różne takie. Więc jeśli chodzi o pole, to wydaje mi się, że tutaj mamy poruszone już wszystko. Jedynie jakie narzędzia potrzebujesz, to sobie podejdziemy do magazynu. Ja Ci pokażę co i jak. Jeśli chodzi o tiery tak naprawdę budynków, nie ma to większego gdzieś tam znaczenia. A jeśli chodzi o narzędzia, wiadomo, im lepsze, tym więcej mają wytrzymałości, czyli na dłużej też starczają. Żelazne są najlepsze, potem mamy brązowe, potem mamy miedziane, no drewniane, kamienne, wiadomo. Więc im lepsze narzędzia tutaj zostawisz, tym bardziej oni będą wydajni, będą też wszystko tam fajnie robić. A o co chodzi fajnie robić? Jeśli chodzi jeszcze o pole, to podam Ci taką jedną ważną rzecz. Jeśli chodzi o zbieranie pola, na początku sam je zbieraj, sam je oraj. Dlaczego? Bo jeśli sobie wejdziesz w umiejętności, jest coś tu takiego fajnego. Tutaj masz coś takiego jak 50%, 100% szansy pozyskania dodatkowych plonów z pola. To jest bardzo dużo, tym bardziej na początku to dużo daje. U mnie na późniejszym etapie gry na przykład już nie dbam w ogóle o pole, bo po prostu mi się nie chce, nie mam czasu, wolę budować domy, zrekrutować 50 osób więcej i po prostu jakoś ich tam bardziej porozrzucać. Więc to jest wtedy też ważne bardzo. I wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. Na pewno samemu na początku zbierać i na pewno zbierać samemu kosą. Dlaczego kosą? Bo już Ci pokażę, zademonstrujemy. Zrobimy nawet sierp na szybko, żeby był. Jeśli tutaj będę miał coś oczywiście na tego sierpa. Kosa jest raz i jakiś sierp byśmy musieli zrobić. Czy ja będę miał z czego zrobić na szybko sierp? Wydaje mi się, że damy radę z czegoś zrobić sierpa. Przejdźmy sobie do kowadła. Oczywiście tutaj później możesz sobie na kowadle wytwarzać wszystkie narzędzia różnego typu. Tutaj przepalasz sztabki, a tutaj robisz takie też słabsze rzeczy, na przykład kamienne czy tam drewniane. To tak w ramach, dla osób początkujących zawsze gdzieś tam coś się dowiemy. No ale później jak samo wskazuje, no to wiemy o co tutaj chodzi. A w ogóle chodzę nago prawie, znaczy nagie stópki mam. O Jezu, aż człowiek się zaczął trochę plątać. Dobra, tu mamy sierpa, a tu damy sobie siekierę. O co tutaj chodzi? Bardzo dużo w ogóle kondycji schodzi przy tych czynnościach. Jak sobie zobaczysz na mój pasek, no schodzi dużo. Sierp tak naprawdę ma bardzo mały zasięg bicia, czyli chyba 4 kratki? 4 może. A jeśli chodzi o kosę, ona oczywiście ma więcej użyć, ale jak sobie zrobisz kosą i sobie tak obrócisz myszką, no zbiera to znacznie szybciej, więc to jest bardzo ważne. Dla osadników też to ma trochę znaczenie, bo oni wtedy szybciej po prostu to zbierają. Więc jeśli chodzi chyba o pola, to możemy zakończyć ten temat, ale na pewno nie zakończymy jeszcze tematu rolnictwa. Dlaczego? No bo zostały nam jeszcze piękne zwierzątka. Więc jeśli chodzi o budowanie jeszcze odnośnie rolnictwa, odnośnie szopy, pamiętaj takie podsumowanie. Szopę robisz na środku pola, dookoła robisz pola. Na początku robisz pole pszenicy, bo na tym po pierwsze zarobisz najwięcej i to się po prostu na początku najbardziej opłaca. Na pewno musisz pamiętać o tak naprawdę żyto i owiec, żeby po prostu robić pasze dla zwierząt, bo tego się nie opłaca kupować, tym bardziej, że to jest ciężkie, drogie i się po prostu nie opłaca. Musisz też wytwarzać tak naprawdę len, czy musisz zrobić pole lnu. Dlaczego? Bo jeśli chodzi o len, tego potem robisz nici lniane, tkaniny lniane, czyli po prostu potrzebujesz tego do szycia. Więc to jest zasada 4 pól. Jak sobie zobaczysz, tak samo jest tutaj zrobione. Są pola lnu, pszenicy bardzo dużo, żyto i owiec. Żyto i owiec nie musisz mieć dużego pola. Wystarczy Ci chociażby na 80 slotów, to jest wystarczająco. Więc takie 5 na 16, albo po prostu zależy jak tam będziesz chciał, czy chciała. Więc to jest na pewno bardzo ważne. Jeśli chodzi o inne pola, na przykład buraki, nie buraki, można sobie zrobić bardziej, wydaje mi się, że takie rekreacyjne, czyli po prostu trochę tego możesz sobie podzielić, na przykład duże pole na mniejsze pola i sobie tam podzielić. Jeśli też chcesz produkować różne rzeczy, one są w większości wtedy potrzebne do jakichś lepszych potraw. No i w sumie tyle. Jeśli chodzi o zwierzęta, na początku, jeśli chodzi o planowanie wioski, musisz na pewno zrobić chlew. Dlaczego chlew? Potrzebujesz świnki. Dlaczego potrzebujesz świnki?
No bo świnki są słodkie. Nie no, a tak naprawdę, nie no, też są słodkie, ale tak naprawdę chodzi o to, że musisz wyprodukować gnój, który potem przerabiasz sobie na nawóz, bo bez tego jest niestety dupa, klops, nic z tym nie zrobisz. Możesz ewentualnie jeszcze zrobić kompostowniki, wrzucać tam jedzenie i mieć zgniliznę, ale wydaje mi się, że to jest mało opłacalne. Jak faktycznie jest, to nie wiem, ale ja tego nigdy nie testowałem, ale wydaje mi się, że to nie ma sensu. A zwierzątka mają dużo zalet. Dlaczego? Po pierwsze, produkują gnój. Po drugie, jak je sprzedajesz, wbijasz punkty dla umiejętności dyplomacji. Chyba najwięcej, ile się da. Też jest o tym osobny poradnik. Jeśli potrzebujesz się informować, no to śmiało, poszukaj. No jest dużo bardzo poradników moich odnośnie wszystkiego. Więc jeśli też gdzieś czegoś nie wytłumaczyłem odnośnie na przykład umiejętności, odnośnie jakiegoś zarządzania niektórych rzeczy, też na pewno to znajdziesz. Więc pierwsze co, musisz mieć świnki. Ja wyznaję tak naprawdę 4 tak naprawdę zwierzaczki, plus jeszcze z pasieka dla pszczółek, bo to są takie najbardziej dla mnie potrzebne, najlepiej je rozwijać. Jakich zwierząt na początku ogólnie nie kupować, nie robić budowli? Wydaje mi się, że na początku nie opłaca się na przykład kur robić, gęsi, nawet w późniejszym etapie ich się nie opłaca, bo one dostarczają nam tak naprawdę tylko pióra i jajka. Jeśli robisz jajecznicę i takie rzeczy, ok, do gotowania to naprawdę spoko, ale jeśli nie robisz do gotowania, to po prostu się nie opłaca. Chyba że rekreacyjnie, no to ok. Więc najważniejszym na pewno jest chlew, potem osiołek. Co nam daje osiołek? Osiołek daje nam dodatkowo to, że możemy po prostu na nim jeździć, możemy też ładować na niego towar, więc jak idziemy do kopalni, na przykład dużo pozbierać, to też jest bardzo ważne. Więc osiołki warto wybudować. Jeśli chodzi o stajnię, no to już wtedy koń jest szybszy, ale mniej nosi, chyba o 10 kg, więc żadna też różnica, ale też konie się drogo sprzedaje, więc to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o owieczki, no to owieczki dają nam mleko i wełnę. Wełna jest mega dobra, bo możemy z tego robić dobre ciuchy i one są bardzo drogie, więc to jest jedna z najlepszych zarobkowych rzeczy w tej grze na daną chwilę. Jeśli chodzi o krówki, krówki są słodkie, dają mleczko, więc też jest spoko. A jeśli chodzi o pszczółki, no to one dają nam plastry miodu, możemy robić miód pitny, czyli też bardzo dobra rzecz. Jeśli chodzi jak gdzieś budować, co budować, wydaje mi się, że chlew jeden wystarczy na początku. Jeśli masz bardzo duże pole, no to wtedy 2 chlewy, ale też musisz pamiętać o tym, że musisz mieć ludzi, żeby ci to też przerobili. A jeśli chodzi o ludzi, co przerabiają, na początku te poziomy w rolnictwie bardzo wolno nie wbijają, więc byś musiał mieć co najmniej 2 duże stodoły, albo byś musiał mieć 2 duże stodoły i dużo ludzi, żeby oni po prostu nadążali na tym wszystkim. Więc to już jest temat na osobny poradnik. Wydaje mi się, że za niedługo on też powstanie odnośnie produkcji, jak to najlepiej połączyć, jak to przekalkulować, no bo też nie każdemu chce się liczyć, nie każdy też po prostu chce pokombinować. Ja często lubię kombinować, lubię wymyślać jakieś dziwne sposoby, więc na pewno poradnik też może się za niedługo o tym pojawić. Więc jeśli chodzi o rolnictwie, wydaje mi się, że tyle. Czyli teraz zróbmy takie delikatne podsumowanie. Budujemy na początku parę domów, najlepiej z prostych domów, najlepiej z kamienia, najlepiej je ocieplamy wapnem, które możemy zdobyć poprzez chatkę wydobywczą, ewentualnie możemy sobie wydobyć na przykład z takich skał, ale to się po prostu nie opłaca, jest to żmudne i można się po prostu zastrzelić. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, jeśli mamy zbudowane domy, dajemy tam ludzi, pamiętaj, że tam musisz dekorować, ocieplać i to są takie najważniejsze naprawdę rzeczy, bo jeśli oni będą bardziej zadowoleni, będą więcej ci produkować. Dobra, koniec odnośnie domów, przejdźmy odnośnie wydobycia. Na samym początku najlepiej jest zbudować 2 drewutnie, na pewno zbudować studnię, bo potrzebujesz wodę. Do studni na pewno nikogo nie wyposażaj, do drewutni od razu wyposażaj, niech zdobywają jak najwięcej kłód i ewentualnie opału i desek. Jeśli chodzi o patyki, to na początku mało tego będziesz używać, ale możesz dać tam na przykład 10%. Przykładowo jak dasz takie 10%, no to będzie dosyć sporo tych patyków. Pamiętaj, że to jest odnośnie też levelu wydobycia. Wszystko twoich zapotrzebowań, musimy na to zwracać uwagę. Ale tak mówiłem o produkcji, zrobię osobny filmik, będzie taki już bardziej dopieszczony. No bo ten filmik, tak poradnik w ogóle będzie długi, więc na pewno na raz będzie ciężko go obejrzeć. Na pewno buduj chatkę wydobywczą, żeby otrzymywać wapno, glinę. Wapno w pierwszej kolejności, glina w późniejszym kolejności, ale taka jedna chatka na początku spokojnie ci wystarczy, 2 osoby możemy tam wyposażyć, więc to jest też bardzo ważne, więc 2 przykładowo drewutnie, 1 chatka wydobywcza i studnia i tak naprawdę zamykamy chwilowo temat wydobycia. Łowiectwo zapomnij, nie opłaca się, po prostu na początku nie, to potem sobie możesz zrobić tak dla jaj.
Przejdźmy do rolnictwa. Jeśli chodzi o rolnictwo, młyn to też nieważne, bo to jest na samym w sumie końcu, nie jest to po prostu w ogóle ważne. Stodoła jest bardzo ważna, bo tutaj możemy dawać po prostu do wytwarzania, przerabiania nawozu, ziaren, mąki, czyli to, co też pokazałem na samym początku. Warto to zbudować na początku, bo po pierwsze samemu musisz w większości na początku to przerabiać. Jeśli chodzi o szopę rolniczą, no to potrzebujesz ją budować na samym środku pola, dookoła rób pola. Będzie to po pierwsze ładnie wyglądać, po drugie będą oni bardzo wydajni. Jeszcze pamiętaj o tym, że jeśli chodzi o szopę rolniczą, stawiaj blisko domu, żeby oni z samego rana już mogli podejść od razu do pola. Jeśli robisz jakieś płoty, no to zrób im takie przejście, żeby mieli jak najkrócej. I to jest najważniejsza rzecz. Jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, na pewno warto zbudować chlew oślarnie, nie owczarnie, owczarnie później, więc to są też bardzo ważne budynki. Chleb dostarcza ci gnoju, potem robisz z tego nawóz, czyli możesz wykorzystać to na pole, jest to niezbędne, nie opłaca się po prostu kupować. Na samym początku warto kupować, ale w późniejszym etapie po prostu szkoda na to czasu. Oślarnie, żeby po prostu mieć osiołka i podróżować. Pierwsze szybciej, może więcej też przenosić, więc to też jest bardzo ważne. O produkcji jeszcze nie mówiliśmy, właśnie za chwilę do niej dojdziemy. Stragany to też nas nie interesuje. Magazyny, pamiętaj, żeby po prostu powyłączać te rzeczy w zasobach i zostawić tylko to, co powinni zużywać, to, co według Ciebie powinni też używać i to, czego masz dużo. Wyłącz zasoby drewna na pewno, żeby opału po prostu nie zużywali kłód na opał, bo to jest po prostu bez sensu. Więc jeśli chodzi o budynki, to na razie tyle. Teraz przejdziemy tak naprawdę do odnośnie produkcji. Po małym cięciu. Teraz przejdziemy do produkcji, czyli co na początku budujemy z produkcji, dlaczego, co warto o tym wiedzieć, więc przejdźmy po kolei. Jeśli chodzi o produkcję, pierwsze co zbudujemy na pewno kuźnię, bo to jest dla nas jeden z takich najważniejszych budynków, tym bardziej, że on w hierarchii, jeśli chodzi o produkcję, jest prawie pierwszy. Jedynie co, budujemy też jeszcze warsztat, tak, żeby na początku sobie zrobić przykładowo te wiadra chociażby. Bo jeśli chodzi też o rekrutację, musimy mieć spełnione te 3 warunki, o których też mówiłem, żeby rekrutować ludzi, bo jak tego nie spełnisz, to oni odejdą i będą nieszczęśliwi. Tak samo o dom, ale o domie już mówiłem dosyć sporo, więc wydaje mi się, że starczy. Zrobię też potem na sam koniec takie ogólne podsumowanie może, takie krótsze chociaż. Co możemy zrobić w kuźni? Na początku pokazałem, wcześniej pokazałem Ci odnośnie narzędzi, tu możesz wytworzyć. Tutaj możemy wytworzyć inne jakieś sztabki, nie sztabki, tutaj możemy wytworzyć drewniane rzeczy. Dlaczego kuźnie? No bo kuźnie na początku, jeśli jesteś blisko kopalni, przerabiasz na narzędzia po prostu wykorzystujesz nie dość, że do pola, bo tam najwięcej tego idzie, nie dość, że do wycinki lasów, nie lasów, tak samo do pracowników różne narzędzia potrzebujesz, ale to też jest dosyć dobry sposób na początki zarobku, no bo wiadomo, jeśli chodzi o pole, musisz poczekać, aż one tam wyrośnie, potem to zebrać, to też trochę czasu zajmuje, a przykładowo masz ustawione na 3-4 pory roku, więc coś trzeba robić po prostu w ten wolny czas poza budowaniem, więc wtedy tak naprawdę bawimy się trochę w warsztacie. Jeśli chodzi o kuźnię, jest bardzo prosta, tu nie ma co za dużo tłumaczyć. Jeśli chodzi o zwykły warsztat, no w większości tak naprawdę, jeśli chodzi o stół warsztatowy, no tu nie zrobimy za bardzo nic. Oprócz tak naprawdę wiader, bo potem się po prostu nic nie opłaca, ewentualnie pochodnie. Jeśli masz słabe ciuchy, no to wtedy też warto o tym pamiętać, żeby po prostu mieć lepsze. Tutaj jedynie jeśli to jest warsztat chyba poziomu 2-3, to możemy zrobić na przykład gliniane rzeczy i wtedy wykorzystujemy dopiero glinę w takich większych ilościach, na przykład na butelki na miód, butelka na wino, jakieś gliniane fiolki, czyli po prostu możemy wykonywać jakieś mikstury, które też dosyć dużo nam dają. To też jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o taki jeden z najważniejszych budynków w produkcji, to tak naprawdę jest to szwalnia. Dlaczego? Szwalnia jest bardzo ważna, dlatego że tutaj robimy ciuchy. Nie możemy chodzić na przykład boso, jak ja na przykład. Co jest w szwalni? W szwalni mamy kołowrotek. Tutaj wyrabiamy na przykład z łodygi lnu, ewentualnie z wełny. Możemy zrobić wełniane nici, czy lnianą nić. Zależy od materiału. Na krośnie robimy lnianą tkaninę, wełnianą nić. A potem na stole, tu już jest bardzo fajnie. Tu możemy robić tak naprawdę wszystko. Jakieś torby, jakieś jułki, jakieś kapelutki, jakieś tutaj kapelutki, tutaj jakieś kapturki, tuniczki i inne takie fajne rzeczy. Jak to w ogóle też zaplanować? Musisz to zaplanować na tej zasadzie, że szwalnię spoko wybudować,
Na początku, jeśli polujesz i ewentualnie masz trochę kasy, wydaj sobie na przykład, żeby stworzyć worek, czy kupisz lnianą tkaninę albo nić i samemu to zrób, ewentualnie możesz dać tu kogoś, żeby zarabiał na tym. Tym bardziej, że pod patchu jakimś zrobili tak, że bardzo dźwigli cenę tego i na początku może Ci to też dużo pomóc, jeśli jesteś początkujący. Tutaj na początku nie dajemy osoby, dopóki nie mamy tak naprawdę lnu na polu, nie mamy zebranego lnu i nie mamy zrobionych łodyg, no bo wtedy tak naprawdę osoba tutaj nic nam nie może robić, ale warto ten budynek też mieć, bo samemu często gdzieś tam warto coś porobić, typu właśnie te worki. Tym bardziej, że jeśli weźmiesz sobie umiejętność szwalnictwa w umiejętnościach, tutaj w produkcji, to nam daje 25% szybszego wytwórstwa w szwalni, kuźni, zależy od jakich punktów tam będziesz to iść. Przepraszam. Więc wtedy możesz sobie iść w konkretne rzeczy, więc ten budynek też jest bardzo ważny. Jest to trochę na późniejszy etap gry, jeśli już będziesz mieć tam 10-15 budynków najwcześniej, no ale też warto sobie to zobaczyć. Też mam oczywiście zrobiony gameplay ze swojego takiego specjalnie dla Was zrobione. Możecie sobie zobaczyć wtedy krok po kroku, etapem, czyli to, co właśnie tutaj mówię. I to jest taki najlepszy jakby start możliwy, wydaje mi się, w grze. Jest to na mapie akurat Starorzecza, więc jeśli grasz na Dolinie, bo masz na przykład na Epiku albo ewentualnie na innych platformach, a nie na Steam i nie masz tej mapy, no tam jest trochę trudniej, bo ograniczają nas tam też limity budynków i musimy wykonywać fabularne zadania, żeby tam otrzymywać większy limit, więc to też jest ważne. Jeśli chodzi o kolejny budynek, do którego warto dać na przykład osobę, bo na to warto nie tracić czasu, to jest kuchnia, czyli kolejny budynek produkcyjny. Tutaj warto zbudować na początku jeden, nawet czasem dwa, zależy jak szybko rozwijasz wioskę, ale jeden na samym początku na razie dosyć sporo daje, bo tutaj możemy robić na przykład smażone ryby, smażone mięso, tu mamy piec do chlebków i takich rzeczy, no to będziesz używać też w późniejszym etapie, jeśli już masz tego wszystkiego dużo. Ale przykładowo, jeśli chodzi o osoby, które ci tam pracują na produkcji, tutaj, więc wchodzisz sobie w kuchnię. U mnie akurat robi na późniejszym etapie podpłomyki, bo to jest najlepsze jedzenie chwilowo, które najbardziej się opłaca. Po pierwsze jest bardzo tanie, bo potrzebujemy tylko mąkę plus wiadro z wodą x1, to jest jeden slot z 10 wody jak coś na jedno. Nie jest to całe wiadro, wiadro nie idzie na jeden chleb. Więc wtedy warto to zrobić, a na przykład wytwarzając chociażby takie właśnie pieczone mięso rybie, czy tam zwykłe, to ta osoba spokojnie zapewni Ci potrzeby, które potrzebujesz dla mieszkańców. Wydaje mi się, że jeszcze poruszymy ewentualnie mieszkańców trochę, żeby ten poradnik był taki trochę bardziej rozbudowany, a po prostu nie robić osobnego poradnika do tego, mimo że są poradniki do tego, ale o potrzebach jako tako nie jest bardzo poruszone. Więc jeśli chodzi o tak naprawdę zapotrzebowanie, to wszystkie zapotrzebowania tak naprawdę masz w produkcji plus w wydobyciu, bo wydobycie to jest opał, czyli po prostu tworzymy opał w drewutni. A jeśli chodzi o żarcie, o wodę, no to wtedy już mamy oczywiście studnia, czyli wodę, tutaj wytwarzamy. A jeśli chodzi o jedzonko, no to kuchnia i to jest w sumie bardzo fajne, więc warto te budynki też na początku zbudować. Więc zróbmy takie delikatne podsumowanie tego wszystkiego. Jeszcze raz, ja wiem, ciężko. Budujemy parę domów, budujemy drewutnię, potem chatkę wydobywczą pod glinę wapno, potem robimy szopę rolniczą, potem robimy stodołę, ogarniamy sobie pole, idziemy dalej, idziemy do hodowli zwierząt, chlew na pewno zdecydowanie na początku. Potem sobie rozplanujemy magazyny, znaczy magazyny to na samym początku, to akurat źle tutaj powiedziałem. I pamiętaj, żeby powłączać te rzeczy w magazynie i zostawić tylko te użytkowe. I potem w produkcji ważne, co na pewno to jest kuźnia pierwsza, potem na przykład szwalnia i kuchnia. Szwalnię na początku samemu będziesz obsługiwać, potem jeśli będziesz mieć len, będziesz miał wełniane nici, będziesz miała wełniane nici, czy lniane nici, będą to robić po prostu pracownicy. Tak samo w kuchni najlepiej tam jest pracowników wrzucić, na początku zrobić ewentualnie samemu z 20 mięsa opieczonego wrzucić do magazynu i wystarczy. Więc wydaje mi się, że tyle. Jeśli chodzi jak też najlepiej rozplanować ilościowo na przykład, bo to też jest ważne, na przykład fajnie, że ten poradnik na początku wszystko gdzieś tam tłumaczy, ale na przykład nie tłumaczy, co na początku najwięcej warto zrobić. Znaczy w sumie to tłumaczy, ale nie tłumaczy tego w późniejszym etapie gry, jak gdzieś zwracać na to uwagę. Po pierwsze musimy zwrócić uwagę na to, że budynków jest w limicie standardowym 70. Ja mam ustawione akurat 140, bo można tyle maksymalnie ustawić.
Więc jeśli chodzi o te 70, na pewno zdecydowanie 25 domów, maksymalnie wydaje mi się, bo wtedy mamy osób 50, plus jeśli będzie maksymalnie dzieci, no to będzie kolejne 50, czyli w sumie 100 osób maksymalnie pracujących, jeśli one dorosną. To jest wystarczająco dużo, bo ja mam przykładowo 92 pracowników na bardzo dużo budynków, bo produkcyjnych jest 17, hodowli jest 10, no do hodowli jest 1 do 1, ale w rolnictwie jest na przykład też bardzo dużo tych osób, więc możesz sobie tutaj przypatrzeć, jak mniej więcej to wygląda. Ja Ci tutaj wszystko ładnie potwieram, żeby to też było w miarę czytelne. Ja na przykład idę bardzo dużo szwalni w późniejszym etapie gry, bo po pierwsze na tym najwięcej zarabiamy, najszybciej oni też w szwalni pracują, najszybciej też levelują. Potem oczywiście na samym końcu, jeśli masz dużo już punktów produkcyjnych, no to tawerna jest bardzo ważna do tego wszystkiego. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o rozmieszczenie, no najlepiej produkcyjne warsztaty robić sobie przy magazynie jakoś, żeby ładnie to wyglądało. Szopa rolnicza i pola dookoła akurat. Jeśli chodzi o mieszkania, no to wtedy większość mieszkań może sobie gdzie chcesz dać. Jedynie mieszkania na pewno dla rolników blisko właśnie szopy rolniczej, jeśli oni pracują na polu, a nie w stodole. Więc to z takich ważnych rzeczy do podsumowania. Jeśli chodzi o zadowolenie ludzi, możesz zdobyć poprzez ocieplanie budynków, robienie lepszych budynków, czyli najlepszych z kamienia, robienia drewnianych dachów z dachówek. Dodatkowo tak naprawdę dając im przykładowo jakieś dekoracje na podłogę, ścianę, sufit, cokolwiek, bo tam mamy jakieś jeszcze kwiatki, nie kwiatki. Więc wydaje mi się, że to tyle odnośnie poradnika. Jest on dosyć wyczerpujący. Może czasem gdzieś tam zobaczymy, jak przytnę ten materiał, różnie może wyjść. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo wiedzy. Poradnik chyba jeden najlepszy na rynku. Więc jeśli Ci się podobało, możesz mnie podziękować tym, że dasz po prostu lajka, dasz suba, jakiegoś komentarza i będzie mi też bardzo miło. Dziękuję w ogóle za wszystkie lajki, suby pod wszystkimi poradnikami z Medievala, bo to bardzo miłe, że ktoś docenia Twoją pracę. Pracę staram się zawsze wykonywać jak najlepiej się da. Ten poradnik może dla niektórych będzie faktycznie nudny, bo jeśli ktoś już ma dużo doświadczenia w tej grze, no może się ponudzić, ale osoby też z ogromnym doświadczeniem, wydaje mi się, nie szukają poradników, choć różnie z tym bywa. Dzięki moi drodzy za oglądanie. Wydaje mi się, że to fajnie Wam posklejam, żeby to fajnie wyglądało i dzięki i do następnego. Kolejny poradnik robimy z automatyzacji takiej pełnej, ale do tego też potrzebuję liczby, potrzebuję wykresów. Nie no, żartuję, potrzebuję dosyć dobrze się do tego po prostu przygotować, żeby Wam fajnie to skrócić w jakimś krótkim poradniku niegodzinnym. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć!